Atomowy krok naprzód szykuje się w Polsce. Farbowana ropa z Kazachstanu może trafić na Węgry. USA i Unia szykują wspólne uderzenie w Rosję. Jest 14 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. USA i Unia planują uderzenie nowymi sankcjami w Rosję. Kraje unijne mają zawrzeć kompromis w sprawie nowych sankcji naftowych oraz rozstania z gazem rosyjskim, a USA zapowiadają własne działania, wzmacniając przy tym wsparcie Ukrainy. To zła wiadomość dla Kremla. Unia Europejska ma według Reutersa zawrzeć 14 lipca kompromis w sprawie 18 pakietu sankcji wobec Rosji, w tym w sprawie obniżki ceny maksymalnej dostaw ropy z 60 do $45. Nowa cena może być płynna i uzależniona od sytuacji na rynku. Jeżeli kompromis zostanie utrzymany, pakiet zostanie formalnie przyjęty 15 lipca na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Cena maksymalna wprowadzona przez G7 ogranicza przychody Rosji, która lwią część ropy dostarcza przez porty na Morzu Bałtyckim. Rosjanie ślą przez Bałtyk ropę wartą rocznie $100 miliardów i 60% całego eksportu tego surowca drogą morską. Dostawy tym szlakiem spadły od stycznia 2025 roku o 10% przez sankcje amerykańskie na flotę widmo Rosji. Kraje unijne zapowiadają ściślejsze kontrole blokujące tankowce omijające restrykcje. Kompromis unijny ma także objąć propozycję legislacyjną Komisji zakładającą odejście od gazu z Rosji do końca 2027 roku. Słowacja jest gotowa poprzeć 18 pakiet sankcji w zamian za gwarancje, które jej zdaniem pozwolą jej uniknąć kryzysu dostaw gazu po wypowiedzeniu kontraktu z Gazpromem obowiązującego do 2034 roku. Nie jest jasne, jakie stanowisko przedstawią Węgry, ale nieoficjalne informacje kilku agencji prasowych na Zachodzie potwierdzają, że także z nimi został zawarty kompromis. Budapeszt domagał się pieniędzy na dywersyfikację dostaw na czele z ropą, choć ma taką możliwość od 2022 roku. Także 14 lipca prezydent USA Donald Trump ma wygłosić wystąpienie na temat nowej polityki w sprawie inwazji Rosji na Ukrainie. Po miesiącach starań o zawieszenie broni przechodzi do wzmocnienia wsparcia Kijowa oraz nowych restrykcji wobec Moskwy, która nie chce układu. Trump jest bardzo rozgniewany na Putina. Jego stanowisko będzie bardzo agresywne, zapowiada senator Lindsey Graham, inicjator ponadpartyjnej ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji, w tym ceł 500% na dostawy jej ropy do krajów trzecich. Według źródeł Axios strona amerykańska ma się zgodzić na przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu, pozwalających na ataki w głębi Rosji, np. na rafinerię. Graham przekonywał także, że Trump zgodzi się na pracę nad ustawą o sankcjach w zamian za przepisy pozwalające mu decydować o czasie i formie wdrożenia restrykcji. Co dalej? Wejście w życie nowych sankcji Unii Europejskiej i USA wobec Rosji byłoby końcem pauzy trwającej od inauguracji Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku. Restrykcje w połączeniu ze spadającą ceną ropy utrudnią Rosji kontynuację inwazji na Ukrainę. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Aukcje OZE w 2025 roku objęły dotąd 75,9 terawatogodzin energii ze źródeł odnawialnych. Urząd Regulacji Energetyki podał, że z tego zostało zakontraktowane 16 terawatogodzin. Dominuje fotowoltaika, która może zapewnić 1,623 gigawata mocy. Ruszają negocjacje umowy na budowę atomu z USA w Polsce. Podpis może zostać złożony w 2026 roku. Polska chce więcej niż jednej elektrowni, a w tle są także rozmowy o drugiej lokalizacji. Bełchatów jest w grze. Przeprowadzone przez ośrodki badawcze i naukowe analizy dotyczące sejsmiki i hydrologii nie wykazały cech, które wykluczałyby powstanie elektrowni jądrowej w Bełchatowie, poinformowała spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej. Teraz wieści z Europy. Węgry stawiają na farbowaną ropę z Kazachstanu. Węgierski MOL przygotowuje się do próby odbioru ropy z Kazachstanu przez ropociąg Przyjaźń w Rosji. To może być fizycznie ropa rosyjska, jak w przypadku dostaw do niemieckiej rafinerii FED.
Holandia ma problem z tempem przyłączania nowych odbiorców energii elektrycznej. Stowarzyszenie Operatorów Netbeheer Nederland ostrzega, że czeka prawie 12 000 odbiorców przez powolny rozwój infrastruktury wobec szybkiej elektryfikacji. Westinghouse z USA ma produkować z ukraińskim Energoatomem komponenty cyklu paliwowego do reaktorów posowieckich WWER nad Dnieprem. Trwają rozmowy o budowie reaktorów AP1000 jak w Polsce. Najnowszy raport pokazuje, że Europa wciąż nie może się rozstać z gazem oraz ropą Rosji, chociaż jest daleko od uzależnienia sprzed inwazji na Ukrainie. Oto prawda o tej zależności, która może się skończyć przy odpowiedniej determinacji, a więcej na blogu. Jeszcze wieści ze świata. Senator USA Lindsey Graham zapowiedział, że nowe wsparcie Ukrainy będzie się odbywało m.in. z użyciem zamrożonych aktywów rosyjskich w Stanach. W grę wchodzi przekazanie pocisków dalekiego zasięgu zagrażających przykładowo rafineriom w Rosji. Rozmowy Gazpromu z chińskim CNPC z 11 lipca nie przyniosły przełomu w sprawie nowego gazociągu Siła Syberii 2 rozważanego przez Rosjan. Władimir Putin ma odwiedzić Chiny we wrześniu, by m.in. zabiegać o ten projekt. Ropa zbliża się do granicy psychologicznej $70 za Brent. Tanieje przez wizję dobrego zaopatrzenia na świecie i pomimo widma nowych sankcji USA wobec Rosji. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.